Cześć, witajcie. Jeśli po głowie chodzi Ci, żeby rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, niniejszy film może być dla Ciebie przewodnikiem, wskazówką, co można odwiedzić, jeśli wybierzesz się w te rejony po raz pierwszy. Z mojej perspektywy idealnie byłoby spędzić wszystkie dni na górskim szlaku, ale kto ma dzieci, ten wie, że dla nich warto jest przygotować atrakcje specjalne i tak zwane zachęcacze do dalszych wędrówek. W filmie wskazuję miejsca, które odwiedziłem przy okazji mojej rodzinnej wycieczki w Bieszczady. Czy jesteście gotowi na przygodę? Zapraszam! Istnieje duża szansa, że podróżując w stronę Bieszczad będziecie mieli na swojej drodze miasto Sanok. Na pierwszy ogień polecam Muzeum Budownictwa Ludowego, które spokojnie zajmie Was na około pół dnia w zależności jak dogłębnie zamierzacie je zwiedzać. Po II wojnie światowej było to pierwsze muzeum etnograficzne, jakie zostało otwarte w Polsce. Zwiedzanie rozpoczynamy od Galicyjskiego Rynku i następnie podążając ścieżkami docieramy do wielu interesujących miejsc rozsianych po tym ogromnym obiekcie. Zwiedzanie wnętrz chat, cerkwi i zagród jest możliwe tylko z przewodnikiem. W muzeum oprócz budynków można też spotkać żywe zwierzęta, np. owce, które swobodnie biegają i wzbudzają zainteresowanie najmłodszych. Szczególnie zainteresowała mnie ekspozycja przemysłu naftowego przedstawiająca zarys historii wydobywania ropy naftowej na Podkarpaciu od połowy XIX wieku aż po dzień dzisiejszy. W piekarni dzieci mogą zmielić mąkę, a dorośli kupić ciepłe, pyszne pieczywo, które po przejściu kilku kilometrów smakuje jeszcze lepiej. Przez rynek galicyjski kierujemy się do wyjścia, by jako kolejny obiekt w Sanoku odwiedzić Zamek Królewski i znajdujące się w nim Muzeum Historyczne. Oprócz stałej wystawy sztuki sakralnej i cerkiewnej, zdecydowanie największą atrakcją tego obiektu jest największa na świecie, licząca około 600 prac, Galeria Zdzisława Beksińskiego, moim zdaniem jednego z najbardziej intrygujących artystów współczesnych, który w sztuce zdecydowanie wyprzedził swoją epokę. Jego prace wywołują spore emocje i są inspiracją dla dzisiejszych twórców fantasy. Po tak intensywnym dniu polecam orzeźwiającą kąpiel w lodowatym Sanie, a wieczorową porą można udać się na spacer na zaporę wodną w Myczkowcach, która jest przed smakiem zdecydowanie większej zapory wodnej w Solinie. W kolejnym dniu możemy wybrać się na pierwszą wędrówkę na wzniesienia. Moja propozycja to niewysoki grzbiet w Bieszczadach Zachodnich, jeleniowaty i wieża widokowa zlokalizowana na wysokości 907 metrów nad poziomem morza. Wędrówkę rozpoczynamy w miejscowości Muczne i ciekawą trasą przez las docieramy do 34-metrowej wieży, gdzie na górną platformę prowadzi 170 schodów. Z jej szczytu możemy podziwiać panoramę Doliny Górnego Sanu oraz najwyższe partie polskich i ukraińskich Bieszczadów. Wracając do Mucznego, można w okolicy odwiedzić też pokazową zagrodę żubrów. Jeśli mamy fart, można nawet zobaczyć żubry, które skutecznie chowają się w lesie. Dzieci twierdzą, że nawet jakieś widziały. W Bieszczadach oprócz jeziora Solińskiego nie odnotowałem zbyt wielu miejsc, gdzie można by się schłodzić podczas upalnej pogody. Będąc w okolicach miejscowości Uherce Mineralne, zdecydowanie polecam wodospad na rzece Olszanka, który jest idealnym miejscem na upały. Można tu spędzić chwilę na moczeniu nóg lub nawet na kąpieli w centralnym punkcie, gdzie woda jest najgłębsza. Skałki to idealny tor przeszkód, który zajmie dzieci na jakiś czas. Jeśli lubisz klimat zakopiańskich Krupówek lub Monciaka w Sopocie, zdecydowanie spodoba Ci się Solina. Wyjątkowo zatłoczone miejsce z dużą ilością straganów i folkloru.
Głównym punktem jest długa na 664 metry zapora, której budowa utworzyła jezioro o powierzchni ponad 2100 hektarów oraz maksymalnej głębokości 60 metrów. Przed budową zapory musiano przesiedlić tysiące ludzi, a pod wodą znalazło się kilka wsi. Zapora liczy niemal 82 metry wysokości i jest najwyższą budowlą hydrotechniczną w Polsce. Po spacerze możemy się udać na rejs statkiem po jeziorze Solińskim. Dostępnych jest kilka wariantów trasy w zależności od wybranego przewoźnika. Dostępne są dłuższe i krótsze rejsy. Można opłynąć jezioro naokoło i wrócić z powrotem do Soliny lub udać się do miejscowości Polańczyk, gdzie na tzw. cyplu możemy poleżeć na kamienistej plaży lub pomoczyć się w wodach jeziora, które za sprawą gliniastego dna przybiera mnóstwo ciekawych barw. Kąpielisko jest bezpieczne, strzeżone, z wyznaczonym miejscem do kąpieli dla najmłodszych. W okolicy jest mnóstwo wypożyczalni sprzętu pływającego, ale biorąc pod uwagę ruch na jeziorze, w przypadku osób mało doświadczonych będzie to raczej sport ekstremalny. Gdy pogoda zawiedzie, można udać się do Uherców Mineralnych, gdzie znajduje się Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła oferująca warsztaty ginących zawodów. W tym miejscu samodzielnie utoczysz garnek, własnoręcznie napiszesz pozdrowienia według zasad przedwojennej kaligrafii, a ponadto nauczysz się wypiekać tradycyjne proziaki w wiejskim piecu. Pozostając w Uhercach Mineralnych, możecie odwiedzić też chatkę wariatkę, domek, w którym wszystko jest odwrotnie, a nasz błędnik wariuje i stara się wytrącić nas z równowagi. Niecodziennie ma się okazję pochodzić po suficie. Tuż obok chatki znajduje się stacja kolejowa Uherce Mineralne i nareszcie rowerowy akcent na naszej wycieczce. Super atrakcja drezyny rowerowe. Gdy korzystaliśmy z drezyn, dostępne były dwa warianty wycieczki. Jednak w zależności od prowadzonych remontów, trasy mogą ulec zmianie. Warto jest więc wcześniej sprawdzić na stronie bieszczadzkich drezyn rowerowych aktualny status, godziny i możliwe do wyboru opcje. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Jazda drezynami to doskonała zabawa. Mamy do dyspozycji napęd na 2 osoby jak w rowerze i 1 hamulec ręczny. Jazda jest łatwa i przyjemna, pokonywanie wzniesień nie stanowi żadnego problemu, a jazda z górki to już w ogóle czysta przyjemność. W połowie trasy zawracamy, a ekipa szybko i sprawnie obraca nasze pojazdy na właściwy kierunek jazdy. Trasa w zależności od wariantu zajmuje mniej więcej godzinę do 1,5 godziny. W drezynie mogą być maksymalnie 4 osoby dorosłe, a zmiana osób napędzających możliwa jest w czasie jazdy. Moim celem wyjazdu w Bieszczady są wędrówki po szlakach, dlatego kolejny dzień proponuję przeznaczyć na bardziej aktywne zwiedzanie, na przykład spacer na jedną z połonin. W naszym przypadku wybraliśmy połoninę wetlińską. Wędrówkę można rozpocząć z brzegów górnych lub jak my z przełęczy Wyżna. Po dłuższym spacerze dość stromymi schodami przez las opuszczamy linię drzew i możemy podziwiać pierwsze górskie widoki. Wspinaczka na skałki jest łatwa i przyjemna, nie stanowi problemu nawet dla młodszych dzieci. Po drodze możemy odwiedzić najwyżej położone bieszczadzkie schronisko Chatka Puchatka, usytuowane na wysokości 1228 metrów nad poziomem morza, tuż pod Hasiakową skałą. Celem naszego spaceru po Połoninie był Osadzki Wierch, do którego udajemy się szlakiem prowadzącym po grani w kierunku przełęczy Orłowicza.
Od schroniska zajęło nam to jakąś godzinkę, a po drodze piękne widoki gwarantowane. Z Osadzkiego Wierchu można kontynuować spacer czerwonym szlakiem na przełęcz Orłowicza, zaliczyć widokowy szczyt Smerek i zejść żółtym szlakiem do Wetliny. My jednak zdecydowaliśmy się wrócić na przełęcz Wyżna tą samą drogą, którą przyszliśmy. Po wielu kilometrach spacerów dzieciaki na pewno będą zmęczone. Wówczas polecam wąskotorową bieszczadzką kolejkę leśną, która przewiezie Was przez malownicze tereny, a Wy w tym czasie będziecie mogli odpocząć w odkrytych lub zabudowanych wagonach. Bazą kolejki jest stacja w Majdanie koło Cisnej, gdzie zanim wyruszycie w trasę, warto zobaczyć zebrane tam parowozy i inne elementy infrastruktury kolejowej. Pociągi kursują na 2 trasach o łącznej długości 20 km. Pierwsza ciągnie się przez 9 km od Majdanu do Balnicy, druga trasa obejmuje 11 km i jest to odcinek Majdan-Przysłup. My wybraliśmy tą pierwszą opcję. Stacja końcowa znajdowała się tuż przy granicy polsko-słowackiej, gdzie mieliśmy 30 minut na krótki spacer. Cała wycieczka trwała około 2 godziny. Dorośli się nieco wynudzili, ale dzieci były zadowolone, więc cel został osiągnięty. Gdy napotkacie na swojej trasie miejscowość Myczkowce, można się tu zatrzymać i wypuścić dzieci do mini zoo, a przy okazji zwiedzić park miniatur z licznymi makietami kościołów i cerkwi. Nas to miejsce nie zachwyciło, ale ewentualnie można zobaczyć. W kolejnym dniu proponuję spacer na najwyższy szczyt Bieszczad, Tarnicę. Wędrówkę najlepiej rozpocząć w miejscowości Wołosate, gdzie po zakupie miejscówek do Bieszczadzkiego Parku Narodowego niebieskim szlakiem udajemy się wzniesieniem w stronę lasu. Następnie czekają nas kamienne schody, które będą towarzyszyć nam już prawie nieprzerwanie do samego szczytu. Po wyjściu z linii lasu możemy odpocząć na ławkach i podziwiać z tego miejsca prawdziwie górskie widoki na krzyż na Tarnicę oraz szeroki wierch. Podczas naszej wspinaczki warto też od czasu do czasu się zatrzymać, aby spojrzeć na widok za naszymi plecami, a jest co oglądać. Po pokonaniu wielu schodów wdrapujemy się na przełęcz, gdzie po lewej stronie mamy Tarniczkę, najwyższy spośród 4 wierzchołek szerokiego wierchu. Po prawej natomiast widzimy ścieżkę, która w kilka minut zaprowadzi nas prosto na Tarnicę. Szczyt należący do korony Gór Polski, położony na wysokości 1346 metrów, osiągamy po kilku minutach spaceru. Na górze dla chętnych fotka z żelaznym krzyżem, który upamiętnia wizytę Karola Wojtyły. Przez kilka minut podziwiamy panoramę na otaczające nas pasma górskie, odpoczywamy i zbieramy się do zejścia tą samą drogą. To już wszystkie miejsca, jakie chciałem Wam zarekomendować. Odwiedzenie ich zajęło nam 5 dni. Jest to zdecydowanie za mało, aby zwiedzić cały region, ale wystarczająco dużo, aby aktywnie odpocząć i jednocześnie się zrelaksować. Rozszerzone opisy i lokalizacje wszystkich odwiedzonych miejscówek znajdziesz w bezpłatnej aplikacji Ride With Me, którą pobierzesz z Google Play lub App Store. Aplikacja przydaje się podczas zwiedzania, jak również może być źródłem inspiracji i planowania miejsc na kolejne rowerowe lub piesze wycieczki.
A jakie są Wasze typy miejscówek koniecznych do odwiedzenia, gdy po raz pierwszy odwiedza się Bieszczady? Podzielcie się wskazówkami w komentarzu, aby inni mieli łatwiej. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału Ride With Me, dołącz do grona obserwujących. Kliknij też dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego razu. Pozdro!